tak jak jechać do Paryża i nie mieć zdjęcia z wieżą Eiffla. Toruń ma krzywą wieżę, a Gdańsk? A Gdańsk jest cały krzywy. Gdańsk jest zbudowany na dębowych palach. Niestety te dębowe pale zaczynają gnić. Te kamienice są młodsze od mojej babci. Co jest ceglane, jest najczęściej oryginalne. Mamy w Polsce 3 karyliony, a zgadnijcie, w jakim mieście te 3 karyliony się znajdują? Kraków? Nie, Gdańsk? wszystkie 3 w Gdańsku. No nie. Agnieszko, na samym początku muszę się o to zapytać, dlaczego główne miasto, a nie Stare Miasto? No właśnie, wiecie Państwo co? Zawsze wszyscy przyjeżdżają oglądać Starówkę i niestety jest to błąd powielany nawet przez nasze media. Starówkę mamy w Warszawie. Tu jesteśmy na głównym mieście. Oczywiście znaki prowadzą Was Old Town, prowadzą Was na Stare Miasto, ale Stare Miasto jest zupełnie w innym miejscu. A gdzie jest to Stare Miasto? Stare Miasto jest to rejon kościoła Świętej Katarzyny. Nie wiem, może pamiętacie, kilkanaście lat temu spalił się dach. No to właśnie tam. Stare Miasto, Główne Miasto, Młode Miasto. Każde z tych miast było osobną częścią. Miało swój ratusz, miało swój kościół parafialny i klasztory. Teraz wszystko zostało złączone w jedną całość, ale jesteśmy na głównym mieście, a jeszcze historycznie mówiąc, prawym mieście. To była najważniejsza i najbogatsza część miasta. Ale nie ma co ukrywać, to tutaj przychodzą głównie turyści, bo też i tutaj jest co oglądać. No właśnie, co warto zobaczyć? No słuchajcie Państwo, wszędzie jest co oglądać, ale dlaczego przychodzimy tu? Bo mamy Drogę Królewską. To tu królowie przychodzili nie żeby pooglądać kamienice, ale żeby pożyczać pieniądze na rozwój, na walkę z krzyżakami. Godzinę drogi z Gdańska mamy największy krzyżacki zamek, największy ceglany zamek. A tutaj pieniędzy nie brakowało w tym Gdańsku. Nie brakowało, a mieszczanie chętnie pożyczali te pieniądze, oczywiście w zamian. W zamian za co? Bo król oczywiście pieniędzy nie oddawał, ale dawał przywileje. Dlatego mamy w koronie, w herbie koronę, 2 krzyże i korona. Dlatego Gdańsk pośredniczył w handlu zbożem. No i dlatego król miał swoją rezydencję w Gdańsku, w której nigdy nie mieszkał, a mieszkał w tych kamienicach tutaj niedaleko, zaraz przy Neptunie. Zresztą Neptun kieruje swój wzrok na kamienice. 4 osobne kamienice, rezydencja królewska. Skoro kupcy, no to dwór Artusa. Jeżdżąc po Europie, zwiedzając dawne miasta Związku Miast Hanzeatyckich, macie Państwo tylko 3 średniowieczne dwory Artusa. Jest to Ryga, Tallin i nasz Gdańsk. Reszta jest XIX-wieczna, aczkolwiek też warta zobaczenia. No, Toruń by tutaj trochę pewnie się oburzył. Ale Toruń ma swój XIX-wieczny dwór Artusa, średniowieczny zniszczony. Ale wiecie co Państwo, zawsze dwór Artusa jest najważniejszym muzeum, bo te cechy kupieckie były bardzo rywalizujące ze sobą. Bardzo rywalizowały i chciały mieć najpiękniejszą rzeźbę, obraz. Dlatego skończyliśmy z najwyższym piecem kaflowym w Europie. O proszę, obok dworu Artusa mamy też ratusz. Mamy ratusz głównego miasta i też o dziwo często turyści wchodzą i mówią, o jaki macie ładny kościół. No bo trochę podobny do kościoła. Dokładnie, jest wieża, jest zegar. Natomiast jesteśmy przyzwyczajeni do rynku i do ratusza umiejscowionego w centrum rynku i słonecznie kierujących się ulic do rynku. W Gdańsku mamy średniowieczny układ ulic, który nazywamy rusztem. Trudno się tutaj zgubić. Ulice są równoległe, wszystkie prowadzą do wody, bo to port był najważniejszą częścią miasta, więc ratusz głównego miasta, bo mamy również ratusz Starego Miasta, w starej części Gdańska, jest wzdłuż naszej ulicy. Również godne uwagi miejsce. No dobrze, a na tej wieży ratusza to co się znajduje? Na wieży ratusza głównego miasta znajduje się karylion. Bardzo ciekawy instrument muzyczny. Mamy w Polsce 3 karyliony, a zgadnijcie, w jakim mieście te 3 karyliony się znajdują? Kraków? Nie, Gdańsk? wszystkie 3 w Gdańsku! No nie, wszystko zabraliście. Wiecie co zabraliśmy, bo mieliśmy świetnych patrycjuszy, którzy mieli kontakty handlowe w całej Europie, a wcześniej nikt się nigdy nie przejmował, jaką religię wyznajesz. Najważniejsze, abyś płacił dobre podatki w Gdańsku. Dlatego to miasto do czasu II wojny światowej było tak wielokulturowe i wielonarodowe. Dlatego mamy karylion. Dlatego na przykład Daniel Gabriel Fahrenheit się urodził w Gdańsku, słynny fizyk. Günter Grass, autor Literackiej Nagrody Nobla. To było tętniące życiem wielokulturowe i wielonarodowe miasto. I to widać chociażby po kamienicach, które tutaj zostały. No sporo tych ładnych kamienic tutaj. Tak,
sporo ładnych kamienic, natomiast większość z tych kamienic jest to powojenna odbudowa. Muszę Państwu powiedzieć, że te kamienice są młodsze od mojej babci. Większość głównego miasta została zniszczona podczas walk wyzwoleńczych, akcji wyzwoleńczej. Nazwijcie to jak tam chcecie, to był marzec 1945 roku. 85% głównego miasta została zniszczona. A jak możemy poznać, która część miasta, który budynek, który zabytek jest oryginalny? Najczęściej patrzymy na cegłę. Co jest ceglane, jest najczęściej oryginalne, ponieważ średniowieczne cegły były ręcznie wyrabiane, ręcznie wypalane. Dlatego Bazylika Mariacka, ratusz głównego miasta są budynkami, które przetrwały wojnę, są ceglane. Agnieszko, Toruń ma krzywą wieżę, a Gdańsk? A Gdańsk jest cały krzywy. Proszę Państwa, Gdańsk jest zbudowany na dębowych palach, które wzmacniały ten bagnisty teren. Więc przez całe wieki wszystko było w jak najlepszym porządku. Niestety ostatnimi czasy wody gruntowe opadają, dostaje się tlen i te dębowe pale zaczynają gnić. Dlatego mamy problem nie tylko z jedną krzywą wieżą, mamy problem z całą wschodnią ścianą kościoła świętego Jana, który znajduje się najbliżej Motławy. Mamy problem z jedną z naw w kościele świętego Mikołaja, która kilka lat temu była w bardzo niebezpiecznym stanie po pojawieniu się pęknięć. To jest miasto ceglane, to jest miasto średniowieczne, ponad 1000-letnie, natomiast teraz musimy faktycznie wspierać je technologią XXI wieku i ratować dla przyszłych pokoleń. W Gdańsku króluje cegła. Gdańsk stoi cegłą, niedaleko jest Malbork, niedaleko jest Toruń. To są miasta, które leżą w delcie Wisły, gdzie nigdy i do dzisiaj nie ma kamienia. Każdy kamień, który widzicie Państwo w Gdańsku, historycznie był sprowadzony tutaj ze Estonii albo ze Szwecji. Ale co mieliśmy? Mieliśmy glinę. Więc te cegły do XIX wieku były ręcznie wyrabiane, suszone na słońcu i później wypiekane w specjalnych piecach. Dlatego mamy czasami te cegły z różnymi odciskami palców średniowiecznego strycharza, ten co wyrabiał cegły. Mamy zwierzęce odciski, bo te cegły suszone na słońcu później były wypiekane, były cały czas miękkie. I takie ślady, i tak też możemy zwiedzać miasto, szukając tych średniowiecznych odcisków. I to jest dopiero pamiątka po poprzednich pokoleniach. Dokładnie. Nikt sobie nie wyobrażał w XIV wieku, że jego odcisk będzie podziwiany w XXI. A na które kamienice warto zwrócić szczególną uwagę? Jeżeli miałabym wybierać jedną, wybrałabym dom Uphagena. Jest to jedyna kamienica na głównym mieście, która została odbudowana również wewnątrz, bo wszystkie kamienice, które Państwo teraz podziwiacie, zostały odbudowane tylko fasady, tylko przód, front kamienic. Dom Uphagena jest odbudowany również wewnątrz. Jest jednym z najgłębszych kamienic. Jest trzytraktową kamienicą. Wnętrze domu Uphagena jest to dom kupiecki nie tylko przykładowy Gdańska, ale również Lubeki, Hamburga, innych miast końca XVII stulecia, więc naprawdę warto tam zobaczyć. Agnieszka, czy są jakieś takie miejsca gdzieś tutaj w pobliżu, do których turyści aż tak często nie docierają, a powinni? Oj, takich miejsc jest wiele. Oczywiście musimy te oczywistości zobaczyć, musimy zobaczyć ratusz Neptuna, zrobić sobie zdjęcie. To tak jak jechać do Paryża i nie mieć zdjęcia z wieżą Eiffla. Ale proszę Państwa, zaraz skręcając w pierwszą, w drugą uliczkę, mamy często miejsca mniej oczywiste, ale mówiące piękną historię o naszym mieście. Są to części kamienic, które przetrwały wojnę lub osobne, całe konstrukcje, całe kamienice. I taka kamienica jedna wyjątkowa znajduje się w jednej z bocznych uliczek Gdańska przy Bramie Zielonej przy Motławie. A jeszcze chciałbym się Ciebie zapytać o koronki. O co w ogóle z nimi chodzi? Koronki kojarzymy z pięknymi haftami, natomiast w Gdańsku, jeżeli mówimy o koronce, myślimy o średniowiecznych turniejach organizowanych właśnie tu, przed dworem Artusa. Bo skąd ta nazwa? Król Artur, okrągły stół, Excalibur, to były takie idee, które przez tą średniowieczną Europę były przekazywane i właśnie tu, zanim powstała fontanna Neptuna, organizowane były turnieje. A ideą turnieju, celem turnieju nie jest skrzywdzenie przeciwnika, tylko wysadzenie go z siodła. Więc żeby tego przeciwnika nie skrzywdzić, na koniec piki nakładano koronkę, która wisi
właśnie przy wejściu do dworu Artusa. W naszej rozmowie często pojawia się Neptun, no nie unikniemy Neptuna, zresztą nie powinniśmy, bo on jest wyjątkowy. Zgadza się, Neptun jest symbolem tego miasta, Bóg mórz i oceanów i dzięki handlowi zbożem, drewnem Gdańsk zyskał swoją sławę i bogactwo. Jest to wyjątkowa fontanna, obudowana wieloma legendami i pięknymi historiami. Podobno najstarsza w Polsce. Najstarsza w Polsce. Legenda mówi, że raz na 100 lat Neptun zamienia wodę, Neptun jako Bóg może wszystko, zamienia wodę i te złote monety wrzucane tam przez gości odwiedzających Gdańsk zamienia w Goldwasser, słynny likier gdański. Nie czekałabym tych 100 lat, raczej bym poszła i spróbowała w jednej z restauracji Goldwassera, natomiast jest to symbol tego miasta. Tu się zawsze spotykamy, tu wymieniamy swoje idee, pijemy kawę, piwo i cieszymy się miastem. No i jesteście dumni z Neptuna, co zresztą widać i słychać. Słuchaj, a jeszcze powiedz mi o tej bramie, która znajduje się gdzieś tam. O, gdzieś tam. To jest brama zielona. Brama zielona, ale proszę nie szukać koloru zielonego, jest to właśnie, częste. Dlaczego brama zielona nie jest zielona? Proszę Państwa, byłoby za łatwo, byłoby za prosto. Musimy dociekać, musimy czytać, musimy zgłębiać. A odpowiedź jest bardzo prosta. Skłaniają się ku tej odpowiedzi historycy, badacze. Po prostu most był zielony. Nazwa mostu pierwsza, most zielony, przez algi, przez wodorosty. I tradycja faktycznie miast hanzeatyckich mówiła, że brama wodna przy moście najczęściej posiadała tę samą nazwę. Więc w XVII wieku, budując rezydencję dla króla, bo Brama Zielona była królewską rezydencją, fajna rzecz, bo żaden król tam nie mieszkał, wolał kamieniczki gdańskie, po prostu przejęła nazwę od mostu. No dobrze, to czuję się zachęcony, żeby się tam wybrać. Dzięki wielkie, Aga, za rozmowę, dzięki. Przyjemność po mojej stronie, dziękuję. Idę w tamtą stronę, tak?